Niekoniecznie interesują mnie wikingowie. Nawet ich mitologię znam mimo fantastycznego zacięcia, w najlepszym razie bardzo wybiórczo. Wiem, kto to Thor z komiksów. Kojarzę Lokiego, choć raczej z serii o kłamcy i jestem w stanie obu ich umiejscowić w Asgardzie. Oczywiście wiem też, co to Ragnarok, o ile tak to się czyta. Jestem jednak miłośnikiem rocka, a nawet mocniejszej muzyki. Uwielbiam też Smash Drums. Tym samym, gdy zobaczyłem zwiastun gry Ragnarok, mimo obojętności dla Wikingów, nie mogłem przejść obok tego tytułu obojętnie. Nazywam się Andrzej Świech. Prowadzę stronę ultrasamouk.pl, a to są ultrasamoukowe rozrywki VR-owe. Zapraszam do oglądania. Gra stworzona przez studio WannaDev ma swoją stronę internetową, na której można zobaczyć listy najlepszych graczy, by marzyć, aby tam trafić, oraz często zadawanych pytań. Ciekawe, kto pytał. Ja wziąłem bez pytania. Oczywiście jest też serwer Discord i strona na Facebooku. Obie instytucje działające dość prężnie. Profil Instagram z 17 postami oraz oczywiście kanał na YouTube. I to wszystko poświęcone w większości grze Ragnarok, bo dopiero na oficjalnej stronie studia w wygodny i przejrzysty, to osobiste odczucie nie fana do tej pory, można zobaczyć inne ich dokonania, jak Shuriken Street, Propagation czy Aqualia. Aczkolwiek jest to materiał o grze Ragnarok, a zatem wracając. Podczas rozgrywki wcielamy się w bębniarza łodzi pełnej wikingów i pań również, aczkolwiek o feminatyw się nie pokuszę, mimo, a może właśnie dlatego, że jedna z nich o wyglądzie walkirii znajduje się już w pierwszym rzędzie. Nie wiem, co prawda, czy tak nazywa się ta funkcja bębniarz. Chodzi bowiem jednak o to, żeby wielkimi młotami walić w bębny, które nadają rytm wioślarzom. Sam rytm jest przeróżny, począwszy od epickiego pierwszego otworu przez coś, co wygląda jak szanty, po mocne ostre kawałki. O rozgrywce wszystkiego można się dowiedzieć podczas przeglądania samouczka. Długo z sobą walczyłem, żeby wam go w całości nie pokazać, bo, bo po prostu sprawił mi wiele przyjemności. A gra? Zobaczcie sami i same.
Ragnarok sprawia przyjemność, choć młoty wydają się ciężkie tylko na początku, bo w miarę postępu w grze ręce męczą się chyba bardziej niż przy Smash Drums. Ciekawy jest mechanizm przyspieszenia wikingów przez uderzenie w tarcze znajdujące się po obu stronach bębnów, gdy młoty nabiorą niebieskiego lub potem żółtego koloru. Wtedy wikingów przebiega odpowiedniego koloru dreszcz i wiosłują mocniej przez pewien czas. Bębniarz zaś pomyli się prędzej czy później, przez co dystans, jaki łódź przepłynie, nieco się zmniejszy. Jest to bardzo klimatyczne, podobnie jak klimatyczne są tła, które obserwuje się jedynie kątem oka, bo doprawdy niewiele jest czasu, by zająć się czymkolwiek poza migającymi znaczkami i waleniem w bębny. Poza tym, kto by się w takiej sytuacji rozglądał? Bawiłem się świetnie i zmęczyłem. Co widać, zmęczyłem się bardziej niż w tym samym czasie w Smash Drums. Ciężko zresztą uniknąć tu porównań z tym tytułem. Nie po to, żeby stwierdzić, która z tych gier jest lepsza, bo odpowiedź jest z gatunku na pytanie, które auto jest lepsze, Skoda Yeti czy Ferrari F50. Odpowiedź w tym filmiku zresztą. Każde z nich oferuje różne zastosowania. Tak samo tutaj. Smash Drums to perkusja, instrument, skomplikowane narzędzie, które trzeba uderzać, by zagrać w rytmie z odpowiednią siłą przez odpowiedni czas. Ragnarok to radosna przyjemność barbarzyńcy, który wali w bębny z całą siłą, jaką ma, najchętniej by je rozwalił, a przynajmniej postara się zrobić to zniszczenie najlepiej, jak potrafi. Zmęczyłem się i czuję się dobrze, bo gra sprawiła mi prostą, choć nie powiedziałbym prostacką, przyjemność. Oferuje wszystko, co jest potrzebne do dobrej zabawy rytmicznej. Ma świetny pomysł, który dobrze realizuje się w zaprezentowanych warunkach i myślę, że to wszystko naprawdę trzyma się kupy. Nie da się w to grać długo, za to jest bardzo intensywnie, z humorem, przymrużeniem oka. Ragnarok ma to, czego nie posiadają dla mnie tytuły takie jak Beat Saber, mój typ muzyki. Wracam zagrać jeszcze coś ładnego w Smash Drums. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas tradycyjnie, mając nadzieję, że nie uznacie tego czasu za czas zmarnowany. Zapraszam do kontaktu jakimkolwiek kanałem, czy to mailem, przez stronę na Facebooku, Instagram, komentarze na YouTubie czy na blogu. Staram się zawsze odpowiedzieć. Pozostaje mi pożegnać się z Wami, a zatem do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.